Łocie panie, bimber. Вы то делаете? No, я смотрю, как... А это вино, да? А это вино. 45. dzień naszej podróży poślubnej z Katowic do Australii. Znajdujemy się w gruzińskim mieście Kutaisi. Wspólnie z naszym przyjacielem Piotrem, którego poznaliśmy w Istambule, załatwiamy najpilniejsze sprawy, w tym fryzjerę dla Jakuba oraz sklep budowlany i rowerowy dla Piotra. Poznajemy miasto i smakujemy gruzińską kuchnię. Dobra, wziąłem sobie z mięsem. Pani mi tu robi już. A это chłodna? Это chłodna ożarka? Da, хорошо. Bo pani mi chciała zimne dać, ale kurczę, lepiej jak jest ciepłe. Gdzie można pocztówki kupić? W Szczeciniu jest pocztówka. Dobra, pani nam powiedziała, że 100 metrów stąd po lewej jest McDonald's. Ale jaka jest pocztówka po rusku, to ja nie mam pojęcia. Trzeba się kurczę natrudzić czasami z tymi językami. Pani się cieszy. Zwołały nas dźwięki. Bo grałem spektakl w tym momencie. Jesteśmy obok opery. I najgorsze jest to, że te napisy jakby, no to w ogóle nie wiadomo o co chodzi. Dobra, mam burkę, nie, jak to się nazywa? Ktoś mnie poprawi. Nie wiem czy je słychać, ale przepiękne naprawdę. Smyczki i dętkiaki grają, ale ekstra. Można zjeść śniadanie pod operą. I to z mięsem. 8 zł to kosztowało. Kurczak kary jest w środku. W sumie nigdy nie byłem w operze. Byłem tylko w teatrze, ale do opery zawsze chciałem jechać i stwierdziłem kiedyś, że moją żoną zostanie ta osoba, która mnie kiedyś zaprosi do opery. Ja wam nie zaprosiła, tylko po prostu nie mieliśmy czasu, żeby iść. A taką halkę Moniuszki obejrzeć, no. Albo Straszny dwór. A tutaj fontanna Kolchidy z odwzorowaniem starożytnych artefaktów, które tu znaleźli. A nie tylko tutaj, w Tbilisi też je znaleźli, potem odwzorowali je, tworząc tą fontannę. No, przedstawia to taki animizm, duchowość związaną z zwierzętami. Ale co jest przeskokiem? Tutaj opera. Jedna z takich większych, jeżeli nie największych w Kutaisi. Bank szwajcarski, który niejako dostosował się do no po prostu tego designu tego miejsca. Kościół. A tutaj McDonald's. I kurczę, stworzono naprawdę bardzo pięknie to miejsce. Włożono naprawdę dużo pracy. Nawet bank szwajcarski się dostosował. No McDonald's się nie dostosował i mamy teraz takiego dziada, który tutaj sobie po prostu stoi. I można w nim zjeść tani posiłek i wszędzie ten McDonald's wygląda tak samo i no i nie dostosowali się. No, rynek przepiękny. Tu mi trochę koniu podpowiedział, mając Neuralinka w sobie, że to jest plac Dawida Budowniczego, który wypędził Turków, tak? Który wypędził Turków i jest to historyczne serce Kutaisi i to właśnie tutaj od wieków krzyżowały się główne szlaki handlowe. Także kurczę, Neuralink na propsie. Teraz sprawdzamy, czy wszystko wyszło. A sam Dawid IV jest obecny nie tylko na nazwie placu, ale ma wiele nawiązań w literaturze, legendach gruzińskich i tak dalej, więc jest taką trochę ważną osobistością, jeśli chodzi o Gruzję. No i generalnie sam plac to jest takie centrum komunikacyjne, ludzie się tu po prostu spotykają. Jest to taki symbol tożsamości starego i nowego Kutaisi. Koniu pyta, gdzie można pocztówki kupić, ale pani nawet nie wiedzą, co to jest. Ani po angielsku, ani po rosyjsku. Więc czeka, aż przyjdzie ktoś komunikatywny. No i co? Czego się dowiedziałeś? Nawet zamknęła drzwi.
No trzeba poszukać, no. Taki gościu wczoraj mi dał pestki słonecznika. Dokładnie taki. To jest chyba Ormianin. Dobry jest ten przeskok, naprawdę. Czasami warto zmienić kraj, po prostu. Się już za długo siedzi, my siedzieliśmy miesiąc. W tym parku fajne jest to, że i w ogóle w parkach, że można wziąć taki obiektyw. To jest 50 do 300 i obserwować ludzi. To mi się bardzo podoba. Ich emocje, zachowania i w ogóle jak spędzają czas. Mimika też jest bardzo ważna. Naprawdę jest to bardzo przyjemne i odświeżające. Generalnie, kurczę, trudno tu znaleźć pocztówki. Widzieliśmy tylko 3 rodzaje, widzieliśmy nawet magnesy ze Związku Radzieckiego, z Jałty, ale kurczę, nie ma pocztówek nigdy, nie wiem czy to nigdzie, nie wiem czy to jest kwestia... Co, znalazłeś? A, tu jest wejście. No ale tu kurczę. No taki polski targ bardzo mocno faktycznie. Ja dalej fryzjera nie znalazłem, nie wiem. 17 magazyn, да. Целлофан, да? О, 17 магазин. А, налево. Хорошо. Давай попробуем. А чача это что? Чача, водка. Чача, водка. Водка. Łocie panie, bimber. Вы то делаете? Натуральный. No, ja смотри, как... А это вино, да? А это вино, да. Ile wino? Это А сколько это будет? 10. Хорошо. Сколько? 10. 10. 12 zł. Давай попробуйте. A, хорошо. Chcesz próbować? Słodkie. No dobra. Dobra, pan mnie finalnie obetnie za 10, za 20. Będzie za 10. Można nagrywać. No, pan mnie tutaj obetnie za jakieś 13 zł. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. No ale git. Oczywiście na tym targu. Budowlany sklep samolotu. Завтра назад домой. Dookoła świata. Еще буду, да? Potem do Azji. А, Германия напишет. Польша. Польша, Германия. И Австрия. 12 zł ta fryzura kosztowała, więc spoko, nie ma źle. Znaleźliśmy pocztówki, a będziemy je wypisywać z Ewą, tylko wrócę do domu, do hotelu. No i tak, jeżeli ktoś chce taką pocztówkę, no to ja akurat są z Kutaisi, ale jeżeli ktoś chce pocztówkę z Gruzji, no to w zasadzie teraz jest dobry moment. Następnym naszym krajem będzie Armenia i potem prawdopodobnie, trzymajcie kciuki, Iran. Więc to są takie następne kraje. Jak chcecie z tego pocztówki, no to wejdźcie do nas na Buy a Coffee, które się wyświetli na samym końcu tego filmu. W Buy a Coffee zaznaczcie kawę latte za 3 dychy. Wypiszcie tam swoje dane osobowe. To jest ważne, no bo żebyśmy wiedzieli jak Wam dokładnie wysłać tą pocztówkę. No i po prostu jak będziemy mieli okazję, no to wypiszemy i wyślemy z danego kraju, w którym akurat będziemy. Także zapraszamy do tego. Właśnie niedawno to otworzyliśmy i jak się okazuje zaczyna działać, także spoko. Koniu znalazł sterecza? Nie znalazł, ale może znajdzie. Imię Jakub. Jakub. Mnie Timur. Timur. Приятно познакомиться. Сколько тебе лет? 29. А, 29? А моя жена в хостелу. Дай Бог вам здоровья. Дай Бог здоровья. Спасибо вам. Я рад тебя познакомить.
I do widzenia. A, poznałem pana. Fajny pan. Po rosyjsku trochę pogadaliśmy. A teraz idziemy do sklepu budowlanego, bo Piotrek nie może znaleźć tego stretcha. Są problemy, kurczę, i z takimi prostymi rzeczami tutaj są problemy. Idźmy trochę za miasto, do sklepów budowlanych. Kurczę, bloki jak z PRL-u. Takie srogie, wielka płyta. A zresztą gadałem z tym gościem przed chwilą wcześniej. No i mówił, że oni się rosyjskiego uczyli, jak był sowiecki sojusz, że pamięta jeszcze te czasy i że spoko. No ale w sumie dalej się tutaj mówi po rosyjsku. Dużo też ludzi z Rosji jest, więc nawet w sumie mnie to nie dziwi jakoś specjalnie. Zobaczymy ten stretch. Dobry dzień. Tam gdzieś w tle. On czeka na kogoś. Czyli jednak nie skorzystamy sam z tej taksówki. To są taksówki. Ale chyba towar faktycznie wiozą tym. Bo wątpię, że ludzi. Czyli, że w skrócie sklepy tutejsze nie mają takiej funkcji, że jak sobie kupisz kanapę albo paletę, nie wiem, pustaków, to prawdopodobnie nie ma tu takiej funkcji, że ci to przewożą do chałupy, więc stoją takie samochody i można sobie to przewieźć za jakąś opłatą. Ale pierwszy raz widzę taksówki budowlane. Powiem, że to jest kontrast. Kurczę. Budynki z wielkiej płyty, zrobione za czasów Sowieckiego Związku i palmy. No przecież to jest coś niesamowitego. W życiu mnie przypuszczał, że w jednym miejscu może się znaleźć jedno i drugie. Coś niesamowitego, naprawdę. Idziemy jeszcze do sklepu rowerowego, bo Piotrek 19 w końcu leci do Azerbejdżanu? Tak. Do Kazachstanu już. No, przez morze i musi sobie ogarnąć... Tadżykistan. A, Tadżykistan też. No nieźle. I musi sobie... Azerbejdżan jest zamknięty, tak? Ale... A, drogą lądową, no. I musi sobie ogarnąć karton, w który włoży swój... no, rower. Tam jeszcze dwójka ludzi do pomocy, także jakoś damy radę. No a jak nie, no to jeszcze jutro mam cały dzień, żeby jeszcze jakieś kartony dobrać. No, gościu dał co miał. Dobrze, że tym motocyklem nie jedziesz, bo było przerwane. Wish you everything good now. If you know my contact, if you need some help and you need just a conversation. You are going around too? No, I'm going by hitchhiking. Ah. Can you just open the... A on już popatrzył się, kurde. Otworzył ci chyba. No, przełamywanie barier jest spoko. Szczególnie wiesz, taki, jak jesteś po prostu zadowolony, no warto pokazywać, że się jest zadowolony. A no, w sumie wszystko załatwiliśmy już. No gościu był, podobno jego marzeniem było założyć sklep rowerowy, nie? I udało mu się. Także każdy ma różne marzenia, jedni lubią podróżować, a inni lubią stacjonarnie pomagać innym ludziom, no. On mówił, że twoje marzenie to była podróż rowerowa dookoła świata, a moje założenie takiego sklepu. No i się połączyliście. Tak jak na Gruzję, to ten sklep jest naprawdę bardzo dobrze wyposażony, no i części niektóre dobre, takie lepsiejsze. No. Z Europy ściąga, no tylko narzeka, że tutaj się duże cła płaci i tak dalej. Także za opony, które na przykład wczoraj kupiłem, to w Europie by zapłacił połowę tego co tu, bo on musiał je Import ściągnąć kosztuje, no. i tam zapłacić wszystkie. No ale kurczę, udało się dzisiaj wszystko.
Czy nie, no ja sobie jeszcze muszę plecak strzyć. Od 2 tygodni. Przynajmniej wiesz, gdzie jest szewc. Wiesz co, Ewa jest w stanie zszyć, tylko po prostu też czasami czasu nie ma. Także musimy zszyć plecak. I póki co chyba tyle. I tak, będziemy jeszcze dzisiaj live'a robić. Byś zmieścić. Będziemy jeszcze dzisiaj live'a robić, no i muszę pomontować trochę filmów, no bo jesteśmy w sumie trochę do tyłu, jakiś tydzień. Także żeby to nadrobić, no to trzeba trochę się napracować. I jak wyglądam? Krótko. No, trochę krótko. Jak tam, Ewa? Dzisiejszy dzień? Nie. My też nic nie jedliśmy, tylko tyle co na śniadanie. Dobra, no jeszcze zjeść trzeba. Patrz, wino ci przyniósł. Gdzie? W plecaku chyba gdzieś jest, czekaj. No już tam byliśmy na mieście, tam prawdziwego. Jak udało się wszystko? No właśnie wszystko się udało i to jest aż wręcz niemożliwe. A ty co tam porobiałaś dzisiaj? No to co miałam zrobić? A to takie wino. Myślałam, że takie w butelce takiej szklanej, a to jest takie po prostu Prawdziwe swoje. Ile taka przyjemność? 10 zł? No 11, 12. Czuć faktycznie nutę alkoholu. Jaka jest uderzająca. I nie wiem, czy nie powinno być bardziej schłodzone. Myśleliśmy co. No wiem, że wtedy myślę, żeby się wtedy jeszcze inna nuta odezwała. Ale